Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj będzie film o Wietnamie, bo parę osób prosiło. Jeżeli ktoś spodziewał się dzisiaj kontentu od krypto, to niestety. Natomiast robię też film o krypto dla tych osób, które są po raz pierwszy na moim kanale. Ten dom na przykład został wybudowany za Hossę 2023. Buduję tutaj drugi dom. Nie wiem, czy widzicie tam z tyłu. Ten dom kosztował jakieś $20 000. Ten drugi dom, który teraz budujemy, to jest dom teściów. Jeżeli żenicie się z Wietnamką, która ma rodziców na wsi, tak jak moja żona, to tutaj nie ma systemu emerytalnego. Praktycznie godzicie się z tym, że będziecie musieli pomagać utrzymywać tych starszych ludzi. Tak to tutaj działa. A w każdym razie jesteśmy w Dak Lak, na wsi tak naprawdę. I to będzie mój wkrótce już, mam nadzieję, dom. Dzisiaj jest piękna pogoda, ale często pada deszcz ostatnio, bo jest pora deszczowa. Jak pada deszcz, to jest ulewa, zerwanie chmury, wrzucę filmik i nie da się wtedy nic robić. To jest taki mały domek, to będzie taka nasza dacza tutaj. Będziemy przyjeżdżać na zimy europejskie. No i tak też zrobiłem tym razem. Jak widzicie, tutaj zielono jest bardzo. Jeżeli coś jest nieuprawiane, w sensie niewycinane, to bardzo szybko robi się tutaj dżungla momentalnie, nie? No tutaj panowie teraz sobie śpią, bo mają przerwę na kawę. A będą robić na górze sufity. Buduje się tutaj tak wysoko, to jest około 5 metrów w górę, dlatego że jest po prostu chłodniej w takich wysokich budynkach. Jakby był nisko sufit, on się szybko nagrzewa i jest bardzo gorąco. Tutaj teściu ma, to jest naprawdę wieś, słuchajcie, to prawdopodobnie ma 100 lat. Gdzieś tam jakieś zwierzęta mieszkały, teraz już nie będzie zwierząt. Pokazuję wam te tereny, które teraz są straszne, bo chcemy tutaj zrobić fajne miejsce z ogródkiem, z takim miejscem do medytacji. Moja żona zajmuje się treningami takimi, prowadzi kurs postawy ciała, że tak powiem, nie wiem jak to nazwać, body posture. Taka bardzo prozdrowotna i ma swoich studentów, którzy będą tutaj przyjeżdżać i ćwiczyć. To znaczy tak marzymy, żeby tak było. Taki jest plan. Na razie prowadzi to online, ale w przyszłości może będą u nas. Kolejna sprawa to jest ogródek tutaj. Teściu uprawia sobie ogródek. Wszystko jest naturalne. Słuchajcie, jest tu bardzo ciepło. Ta ziemia w Dak Lak, ona to jest czerwonoziem chyba. Tak się to nazywa. Jest taka czerwono, brunatna, taka brązowa bardzo ziemia. Jest niesamowicie wydajna, żyzna. Także, nie wiem, pokażę wam te grządki. O, tam jakaś kapusta rośnie. Słuchajcie, to w ogóle rośnie w oczach, nie? To niesamowita szybkość. Oprócz tego, te krzaczki, czy to tutaj za mną, może w ten sposób. Słuchajcie, to jest pieprz. Jeżeli nie wiedzieliście, gdzie pieprz rośnie, to rośnie w górach w Wietnamie właśnie. Może tytuł filmu dam, gdzie pieprz rośnie. Ten pieprz to jest takie pnącze i ono jest ustawione na takich palikach wbijane i płynie się bardzo wysoko do góry. Kiedyś tutaj w tym regionie bardzo drogi był ten pieprz i wszyscy zaczęli go uprawiać. No i nastąpiła klęska urodzaju, to znaczy przestali odbiorcy odbierać ten pieprz od rolników, bo każdy robił pieprz, nie? Oprócz tego pieprzu tutaj naprawdę teraz jest słabo. Jest taka kawałek tylko tej działki, która jest 1000 metrów kwadratowych. Kawałek tej działeczki jest tylko zagospodarowany. Reszta to jest jakaś stara plantacja pieprzu. Będziemy musieli się tym zająć. To znaczy prawdopodobnie ktoś to zrobi, bo ci pracownicy, którzy pracują na budowie, oni pracują za $8 za dniówkę. Różnie. Od 8 powiedzmy zależy chyba od wykwalifikowania.
ale od 8 do powiedzmy jakichś 14. To podejrzewam, że 14 to już tacy tynkarze na przykład, nie? Którzy znają się na fachu. Także jeżeli chodzi o zieloną wegetację, która tutaj jest, no to wymarzone warunki są do uprawy wszystkiego. Pieprz ma to do siebie, wracając do pieprzu, że nie rośnie w każdych warunkach, tylko właśnie musi to być wysoko w górach i ciepło. Takich miejsc jest kilka na ziemi tylko, no i tutaj ta prowincja Daklak w Wietnamie jest jednym z takich miejsc. Oprócz tego rosną cytrusy wszelkiego rodzaju, duriany, które nie każdy lubi, ja uwielbiam, jackfruits, banany. Banany to w ogóle, tak jak u nas jabłka, banany rosną w wielu odmianach. Są takie malutkie, większe. Te banany, które kupujemy w Europie, czy kupujecie w Europie, to tutaj nie są bardzo lubiane. To jest jakby jeden klon, taka odmiana przemysłowa. Oni ich tu nie jedzą. Tutaj są dużo smaczniejsze, są takie małe bananki. One mają podobny smak do innych owoców. Nawet nie jestem w stanie porównać do jakich, ale są fajne. Słuchajcie, co jest ciekawe, kolejny film zrobię też, jeżeli się przyjmie ten film, jeżeli się spodoba, to zrobię film o, nie wiem, rynku lokalnym, o cenach może. O cenach troszkę powiem też teraz. Tutaj za mną są kaczki, mamy kaczki, także codziennie rano mam kacze jajko na śniadanie, jeżeli sobie życzę, no a życzę sobie, bo lubię jajka. Jest tutaj, słuchajcie, niesamowity spokój, cisza. Temperatura w tym miejscu, gdzie jesteśmy, jest około 29-30 stopni Celsjusza. Bardzo ciepło, bardzo spokojnie. Ludzie są bardzo przyjaźni na tej wsi. No trochę tak naprawdę tutaj jak zrobiliśmy wesele z moją żoną po 9 latach małżeństwa, postanowiliśmy zrobić długo wyczekiwane wesele, bo mieliśmy tylko ślub i zrobiliśmy je tutaj właśnie na wsi w Wietnamie. I na tym weselu było kilku moich dobrych znajomych i bardzo dziękuję im, w ogóle tutaj pewnie oglądają niektórzy z nich, za to, że przybyli tak hucznie, było kilka osób na to wesele i byliśmy, słuchajcie, to była chyba największa grupa białych ludzi, czy wręcz obcokrajowców, jaka była kiedykolwiek w tej miejscowości. Bo ta miejscowość jest naprawdę malutka, nie? Także cały czas ja się spotykam z tym, że dzieci czy starsi ludzie machają do mnie, mówią hello, cieszą się. Języka angielskiego tutaj nie ma praktycznie w tej wsi. Nie jesteśmy w stanie się, ja nie jestem w stanie się porozumieć bez Google Translatora, który jest swoją drogą, słuchajcie, fenomenalny. W porównaniu do tego, co było, nie wiem, kilka lat temu, to teraz naprawdę nie potrzebujemy nic. Wystarczy, że jest Google Translator, jesteśmy w stanie się porozumieć chyba na każdym miejscu na ziemi, w każdym języku. Także to bardzo pomaga. I teraz, co jest ciekawe tutaj? To jest takie zderzenie. Z jednej strony każda osoba ma telefon komórkowy. Wszyscy piszą SMS-y, facebookują i to jest jakby nowoczesna technologia. Z drugiej strony na targu noże są sprzedawane, noże czy maczety, to słuchaj, muszę to nagrać, zrobię kolejny film o tym targu. Wyglądają jakby były sprzed 200 lat. Jest w ogóle facet też jeździ, który ostrzy te noże z takimi wózkami. Tutaj, jeżeli masz cokolwiek, to, sorry za to pranie, no ale tam jest nasz dom. Jeżeli masz cokolwiek, co mógłbyś robić, to robisz, nie? Tutaj nie ma praw takich, czy też zaostrzeń, jakie są u nas w Europie, jeżeli chodzi o prowadzenie biznesu, nie? Jeżeli na przykład masz dom, który wychodzi na ulicę, to otwierasz restaurację, albo to moja teściowa, otwierasz restaurację, pokażę wam jeszcze wnętrze domu tych teściów. Tutaj się mieszka w takich, muszę zdjąć buty, tu czyściutko jest, zdejmujemy buty. Jest takie ogromne pomieszczenie, to jest kuchnia, to jest bardzo skromnie, jak na polskie warunki, ale w zupełności to wystarcza. Tutaj jest salon,
No oni siedzą zawsze przy otwartych drzwiach, działają wentylatory, tam jest sypialnia. W sypialni potrzebna jest moskitiera, bo w nocy komary rypią, szczególnie białych ludzi, miejscowych to nie bardzo rypią. Ja teraz mam polowe miejsce pracy, także jest wszystko troszkę utrudnione. Jak już będę miał ten swój domek, to będzie dużo łatwiej. Sorry, że tak tam kamerą wymachuję. Jak będę miał swój domek, to będzie już dużo łatwiej. Słuchajcie, teraz wracając do tego. Jeżeli masz, pokażę wam przykład, nie? Tuż obok jakby nas, na kompletnym zadupio, proszę bardzo, tu nic nie ma, ale jest restauracja. Tu jest ciocia jakaś, a w ogóle wszyscy tu są jakoś spokrewnieni na tej wsi. I ona sobie prowadzi tutaj taką restaurację małą. To nie są jakieś tak samo Hiltonowe standardy. Piesek nam jeszcze czeka. Ale, o proszę bardzo, każdy może tutaj zjeść. Tutaj główne danie kosztuje 20 000 batów, czyli 3,60 zł. To jest zupa pho, która tutaj u tej cioci mi notabene nie smakuje, ale ceny są podobne. Jeżdżę do takiej innej restauracji, chociaż nie. Zaraz wracam. Słuchajcie, siadam na rower i lecę tą wioską. Jestem na skrzyżowaniu. Wszystkie drogi wyglądają tak samo. Tutaj jest jakaś kawiarnia. Tutaj jest druga. Tej drugiej później za chwilę będę. Nie mam gimbala, więc nie mogę jechać na rowerze i mówić do was, ale mogę mówić do was w ten sposób. Tutaj jest skrzyżowanie. Każdy jak podjeżdża do skrzyżowania, to trąbi, żeby poinformować, że jedzie. Za mną jakiś gościu, takich traktorów, jak z tyłu za mną jest tutaj bardzo dużo, nie? 2 koła, jakieś tam silniki i jeżdżą, nie? Także to jest folklorystycznie niesamowicie fajne. O, machają do mnie ludzie, nie? Tam gdzieś. Bardzo, bardzo fajnie. To jest, ładnie jest na tym wzgórzu. Fajny widok. To jest główne skrzyżowanie w tej wsi, w której mieszkam. Słuchajcie, wsiadłem na rower i przyjechałem tutaj do tego miejsca, gdzie zwykle urzęduję. To jest taka lokalna kawiarnia, klub golfowy. Wieczorami prawdopodobnie sporo ludzi tutaj gra. Nie golfowy, tylko bilardowy. Bilarda w dzień jest pusto kompletnie. Ja tutaj tylko urzęduję. To jest mój stoliczek, tam jest wentylator. Tutaj mam takie oczko wodne, które mi się bardzo podoba, z karpiami koi. Jeżeli ktoś lubi takie klimaty, no to ja też właśnie chcę sobie zrobić taki klimacik. Pokażę wam cały ten klub bilardowy. No wszystko jest skromnie. Biednie, ale skromnie. Ale ludzie są uśmiechnięci. Nie, tutaj są stoły do bilarda. Tam chłopaki grają bilarda. Hello. A tutaj jest bar, że tak powiem. Sprzedają tutaj piwo, energy drinki, kawę. Bardzo dobrą kawę w ogóle w Wietnamie. Jest pyszna kawa. Przełączam kamerę. I teraz znowu ja. Słuchajcie, w ogóle Dak Lak jako region tutaj w Wietnamie, on słynie z kawy. I naprawdę jest wyśmienita kawa tutaj. Polecam serdecznie. Najlepsza kawa, wydaje mi się, jedna z najlepszych, jakie piłem. Na pewno to jest właśnie tutaj z Wietnamu. No pewnie trochę nie jestem spocony, jestem strasznie gorąco dla mnie, który przyjechał z Islandii. Jeżeli chodzi o tą kawę, w ogóle o cały ten Wietnam, to jest taka trochę moja subiektywna opinia, bo jak wiecie, moja żona jest Wietnamką, więc mam do tego kraju taki specyficznie pozytywny stosunek. W Tajlandii jest troszkę, bardzo mi się podoba Tajlandia, słuchajcie. Bo w Tajlandii jest trochę czyściej, jest troszkę bardziej rozwinięty ten kraj. Wietnam, nawet zależy kto co lubi, nie? Wietnam ma też swój klimat, jest przez to dzikość, jaka tutaj jest niesamowity. I to jest właśnie, co jest ciekawe, o czym zacząłem mówić wcześniej. Mimo, że jest to komunistyczny kraj, to jest tutaj wolny rynek. Znaczy, kraj ma tam jakieś fabryki, ma jakieś zasoby ziemskie, które wypożycza wielkim korporacjom. Banany na przykład tutaj są produkowane, te, które kupujecie w Europie na wielką skalę. Ale nie przeszkadza zwykłym ludziom zarabiać na życie.
Gdyby przeszkadzał, patrzę, bo tutaj jakaś osa lata koło mnie. Gdyby przeszkadzał, to by ci ludzie po prostu umarli z głodu. Nie ma za bardzo innej szansy, jak pozwolić im zarabiać sami na siebie. Bo system socjalny tutaj nie działa. Służba zdrowia jest jaka jest. Jeżeli masz kasę, no to jeżeli masz pieniądze w Wietnamie, to naprawdę masz służbę zdrowia na najwyższym poziomie, bo ci lekarze niejednokrotnie studiują właśnie w Stanach, w Kanadzie, w Australii, mają dużo doświadczenia. Lekarze, ci z takich specjalistycznych klinik naprawdę mają dużo doświadczenia, bo mają aż dużo przypadków. Także jeżeli masz pieniądze, to możesz mieć dobry serwis. Jeżeli chodzi o dentystów, ja teraz tutaj też będę sobie robił nowy uśmiech. Robię implanty i z taką kliniką dogadałem się tutaj i niedługo już będę miał przerwę, a potem przyjdę do was z powrotem i już będę z nowym uśmiechem. Przyszli teraz chłopcy tutaj. Jestem właśnie, za każdym razem jak się pojawiam gdziekolwiek, to przychodzą ludzie gdzieś, żeby zobaczyć tego białego człowieka. Nie? Oni się trochę głośno zachowują, nie? Bo są młodzi. Także dogram resztę później, jak oni już pójdą. Niestety musiałem wyjść z tamtej restauracji, bo dużo ludzi przyszło. Chyba poszła fama, że tam siedzę. Zrobiło się bardzo głośno i z przytulnego miejsca, gdzie mogłem spokojnie sobie pracować, zrobiła się prawie że impreza. Będę powoli kończył to wideo. Nie wiem, czy ten typ kontentu wam się podoba. Jeżeli tak, dajcie znać. Jeżeli nie, to też dajcie znać. Raczej będziecie musieli się pogodzić z tym, że część moich filmów będzie właśnie o tematyce podróżniczej, bo no bo w końcu to macie ziomek kanał, a nie kryptowaluty dla początkujących. Natomiast jeżeli nigdy nie miałeś styczności z kryptowalutami i wszedłeś na ten kanał po raz pierwszy, to możesz sprawdzić też część tych filmów, które tworzę o kryptowalutach. Jeżeli nie interesujesz się kryptowalutami, to zmieniają one życie, tak jak ja jestem jednym z przykładów, że można zmienić sobie życie w ten sposób. Także być może warto się tymi kryptowalutami zainteresować. Pozdrawiam stałych widzów i tych nowych też. Dajcie łapkę w górę i suba. Pozdrawiam was. Cześć.